Wszędzie, gdzie zapuszczam korzeń, wożę ze sobą i zostawiam te oto cudeńka, czyli mokatierki, wynalazek inżyniera Bialetti, wynalazek, który zmienił życie milionów ludzi, tak jak włoskie skutery. No ja po prostu bez tego żyć nie mogę, bo kawa z tego, jeśli nie ma się ciśnieniowego ekspresu, jest absolutnie genialna, a nawet jak się ma, również jest doskonała. Zatem musicie wiedzieć, że partnerem dzisiejszego odcinka jest firma Alto, która w swojej internetowej ofercie posiada jakże szeroki wybór takowych Bialetti cacuszek. Nowy dzień i nowe doznania, moi drodzy, w dodatku doznania niezwykle gorące, bowiem Mostar, czyli największe miasto Hercegowiny, to zarazem najgorętsze miejsce w całej dawnej Jugosławii. Temperatura tutaj jak w Andaluzji w środku lata, no po prostu pakao, jakby powiedzieli miejscowi, czyli piekło. Zatem wybaczcie, że będę wolniej się poruszał, że będę wolniej mówił, ale postaram się dzisiaj pokazać Wam nie tylko Mostar, ale i to, co w pobliżu Mostaru jest interesującego. Akurat naszych turystów jest tutaj dość sporo, wszakże odnoszę wrażenie, że oni nie przyjeżdżają zobaczyć Hercegowiny i Mostaru, tylko niejako oglądają to wszystko przy okazji, gdy odwiedzają Medjugorje, które jest niedaleko stąd, no ale wszystko jedno. Jeżdżą, oglądają. A wolno się jeszcze będę poruszał, mianowicie z tego powodu. Cała Czarszija, czyli dawne Stare Miasto, jest mianowicie takim kamieniem neretwiańskim wybrukowane. Chodzi się po tym dość niewygodnie, więc Polako, Polako, Polako. Niech ta narracja snuje się tak, jak swoje wody toczy Neretwa. No ona akurat w tym miejscu nie jest tak bystra jak Dunajec. Więc jeszcze raz, Polako. Nazwa miasta zawiera w sobie słowo oznaczające to, na czym teraz stoimy. I w dodatku to słowo po polsku jest identyczne i ma takie same znaczenie. To słowo to po prostu most. Można by nakręcić mnóstwo odcinków poświęconych jedynie dawnym tureckim mostom w Bośni i Hercegowinie. Oczywiście są mosty większe, bardziej zdobne, dłuższe, na przykład ten w Wyszegradzie nad Drinie, czy też ten w Trebinie nad Trebisznicą. Ale ten jest jedyny w swoim rodzaju, bowiem poprowadzono go nad kanionem górskiej rzeki, dzikiej rzeki i nie ma przęseł. On stoi niejako rozporowo, trzyma się prawami fizyki. To prawdziwe cudo dawnej sztuki inżynieryjnej. No i stoi, a w dole płynie Neretwa. Z tego mostu się skacze i to wcale nie w celach samobójczych. Zresztą przy samym moście mamy siedzibę klubu skoczków. To jest też pomysł na życie, gdy jest dużo turystów. Ci panowie, którzy stoją niejako na zwieńczeniu mostu, zbierają pieniądze i za 40-50 marek, a czasami euro, zależy na kogo trafią, skaczą. No wszakże nie będziemy płacić za to, gdyż zdarza się, i to wcale nierzadko, że takie skoki do wody kończą się tragicznie. No więc nie będziemy prowokować losu. O ile w odwiedzonym przez nas wcześniej hercegowińskim Trebinie zdecydowanie dominuje etnos serbski, tak w Mostarze mamy najwięcej Bośniaków, czyli muzułmanów, oraz katolików, czyli Chorwatów. Serbów tutaj niemal w ogóle nie ma. A skoro Bośniacy, to również takowe rękodzieło. Wspaniały komplet do kawy. Tej wielkości dżezwą opędzilibyśmy z 10 osób.
Podstawową słodyczą w całym dawnym Imperium Osmańskim jest baklawa. Podobno wymyślono ją w Syrii, tak w każdym razie twierdzą historycy kuchni, ale wraz z tureckimi podbojami rozniosła się szeroko, no i spaja swoją popularnością te ogromne, dawne ziemie osmańskiego imperium. Jest i tutaj. Są różne jej wersje, ale tak naprawdę zawsze chodzi w korzeniu o to samo. Mianowicie cienkie, strudlowe ciasto, jówka, jakby powiedzieli Turcy, jak mówi się tutaj, nadzienie z orzechów i wszystko zalane bardzo słodkim, cukrowym syropem. No nie można tego nie zjeść właśnie w tym miejscu z takim oto widokiem. To jest rzecz bardzo energetyzująca. Domowo robiona. Nie jest tak przerażająco słodka, jak czasami baklawa może być. Pyszna. Jeszcze jedna rzecz. Skromna, ale niezwykle użyteczna. Wszechobecna. Nie tylko w tej części dawnej Jugosławii, w ogóle wszędzie w dawnej Jugosławii. Mianowicie przyrodna limunada. Żeby to zrobić, trzeba mieć tylko cytrynę, wycisnąć sok, dolać niegazowanej wody i ewentualnie sobie to posłodzić. No żadna filozofia. Aż się dziwię, że u nas czegoś takiego powszechnie nie podają. Są oczywiście lemoniady wymyślne, wrzucają tam zioła, syropy, no i kosztuje to 15 zeta. A tutaj skromność. Ja tego nie słodzę, jeśli mam baklawę, a w dodatku duża ilość soku świeżo wyciśniętego z cytryny podobno wspaniale działa na podagrę, to znaczy zwalcza ją. A pamiętajcie, że podagrę wywołuje również nadmierna konsumpcja mięsa. A tutaj te pokusy są. Zatem przyjemność i pożyteczność. Jezu, jak gorąco. Również gdy zboczy się z głównego turystycznego szlaku, można odkryć prawdziwe cuda. No akurat nigdy wcześniej w tym miejscu nie byłem. To jest meczet z XVI wieku, drodzy Państwo. Tutaj jest naprawdę mnóstwo do oglądania i nie zawsze jest tak potwornie gorąco. Byliśmy tu kiedyś w maju z kamerą, robiąc program dla telewizji i cały czas lało. Zdjęcia były prawie niemożliwe do zrobienia, gdyż te wyślizgane kamienie były jeszcze w dodatku mokre, zatem czułem się jak na łyżwach. No, ale teraz nie leje. I tutaj, jak przyjedziecie, będziecie mieli co robić co najmniej przez 2 dni. No bo na przykład coś, czego wam dzisiaj nie pokażę, jest tu wspaniały perski dywan, który podarował cesarz Franciszek Józef miejscowej społeczności muzułmańskiej podczas swojej wizyty w Mostarze. Takich meczetów zabytkowych jest całe mnóstwo i większość z nich można zwiedzać. No w ogóle jest cudownie, ale i o tym w przewodniku prawdopodobnie nie wyczytacie, również okolice Mostaru są kapitalne. I ja mam teraz pewien plan, mianowicie krajoznawczy i taki, który być może da nam nieco ochłody. Zamiast 40 zrobiło się nagle jakże przyjemne 35 stopni. Gdybym wpadł do tej wody, prawdopodobnie od razu umarłbym z powodu szoku termicznego, gdyż ta woda ma około 9-10 stopni przez cały rok. Ta woda jest niezwykła, bowiem jest to rzeka Buna, zaliczana do jednych z 10 najbardziej fascynujących ponornic, czyli rzek, które częściowo płyną pod ziemią. No zobaczcie na te góry niezwykłe. To jest oczywiście formacja krasowa i tam widzimy grotę, z której ta rzeka wypływa. Parę kilometrów stąd wpada do Neretwy. Jest krystalicznie czysta i przerażająco zimna. No ale nie przyszedłem tutaj tylko z powodu Buny. Coś jeszcze mam zamiar wam pokazać. Tuż przy grocie i przy wywierzysku Buny postawiono klasztor. Klasztor, czyli te kije,
bowiem jest to tekija derwiszów. Derwisze to było legendarne muzułmańskie bractwo religijne, legendarne również dlatego, że przy pomocy tańca popadali oni w trans. Postawiono ten budynek w pierwszej połowie XVI wieku i w formie niemal niezmienionej stoi do dzisiaj. Czegoś takiego niemal nigdzie w świecie nie znajdziecie. A teraz kącik empiryczny. O temperaturze, stałej temperaturze rzeki przeczytałem w mądrych książkach. No a jeśli coś da się sprawdzić, to sprawdzam. No i powiadam wam, dobrze pisali, giry po prostu urywa. Ale jakie to cudowne uczucie. Jedną z niewątpliwych miejscowych atrakcji jest możliwość wpłynięcia do tegoż wywierzyska. To jest atrakcja geologiczna i powiem wam szczerze, że jeszcze nigdy czegoś takiego nie doświadczałem. To znaczy byłem w różnych grotach, również w morskich, ale to jest miejsce niezwykłe, gdyż właśnie tutaj ta rzeka wychodzi z podziemi i dopiero tam nabiera swojego bardzo bystrego nurtu. Atrakcja tego miejsca w taki dzień jak dzisiaj polega na czymś jeszcze. Otóż tutaj nie docierają promienie słońca, więc temperatura spadła do 20 paru stopni. Co za ulga! Jesteśmy kilka kilometrów od miejsca, w którym Buna wypływa z tej groty. Za chwilę wpada do Neretwy. No dobra, przebywa na zewnątrz pewien odcinek, ale nie jest to odcinek tak długi, by specjalnie się ociepliła. Woda jest lodowata, a kontrast pomiędzy temperaturą powietrza a temperaturą jej jest ogromny, bo tutaj jeszcze wieje taki wietrzyk zupełnie jakby ktoś włączył fen. No jest po prostu gorąco, piekielnie, ale to jest rzecz tak niezwykle ożywcza, tak niezwykle cudowna. Dobra, teraz już w zasadzie wiem, że nie umrę. Słuchajcie, zanurzyć się w nurtach ponornicy. Hercegowiński wywczas. O Jezu, a knajpa. Chyba czas do knajpy. Zamówiłem rybny talerz, ale pamiętajcie, że mimo iż jestem nad wodą słodką, to Buna zaraz wpada do Neretwy, a Neretwa niedaleko stąd wpada do Adriatyku. To już Chorwacja, no ale Hercegowina to już Śródziemnomorze. Nie tylko temperatura, ale również dźwięk cykad i to, co na stole, świadczy o tym, że jesteśmy w Śródziemnomorzu. No bo zobaczcie, to stoi tutaj na stole restauracyjnym. To jest domowa oliwa. Tego w Bośni rzecz jasna nie ma. Jest w Bośni i Hercegowinie w części zwanej Hercegowiną. No dobra, ale teraz rozbierzmy na czynniki pierwsze to, co składa się na ów rybny talerz. Tu nie tylko ryby są. Zacznijmy od rzeczy ze słodkiej wody. To jest mianowicie pstrąg. Pstrąg, no pewnie z tej rzeki. Pstrąg na ruszcie upieczony. To są żaby. Żaby na dwa sposoby. Albo żabie udka z rusztu, albo żabie udka panierowane. To z kolei specjalność neretwiańska. Również nad Neretwą je się węgorze. Małe węgorze, jegulia. Tak to się nazywa. Tutaj tak samo jak nad Neretwą podają brudet albo brujet z węgorza oraz żaby, czyli coś, co jest w pomidorowym, lekko pikantnym sosie. Mamy z rusztu kalmary również. To chyba wszystko, no jarzyny rzecz jasna, czyli nieśmiertelna również w Dalmacji blitwa z ziemniakami, jarzyny po prostu pocięte w kawałki i upieczone na ruszcie, bakłażany oraz cukinia. No i do tego pietruszka,
czosnek i oliwa. Jeszcze jedna rzecz, mianowicie chleb. Muszę Wam ten chleb pokazać, gdyż on jest po prostu cudowny. Zobaczcie, jaka piękna skórka. Domaci kruch, chrupiący. Wspaniały. Sałatka szopska. Jakby ktoś chciał, oczywiście z domowym serem i jarzyny z ogródka. Chleb bombowy. Zacznijmy od pstrąga, gdyż jeśli zrobiono go dobrze, to mięso powinno być wilgotne, soczyste i przenigdy nie może być suche. Jakie jest to? Chrupiąca skórka, świetna rzecz. Moi drodzy, tak wygląda nadrzeczna kuchnia w Hercegowinie, która zarazem jest spotkaniem dwóch światów, mianowicie świata wody słodkiej i świata wody słonej. To już całkiem niedaleko stąd. Żaba. Jak dobry kurczak. Głód. Hercegowina w wielu miejscach może wydawać nam się kamienną pustynią, ale przy okazji to jest również niezwykle żyzny sad i ogród. Kiedy mamy ziemię, a nie skały, to rosną tu wspaniałe rzeczy. No tylko na przestrzeni kilkunastu metrów pokażę Wam ich parę. Wszystko rzeczy spożywcze. To są figi, jeszcze niedojrzałe. Tutejsza figa nie jest fioletowa, jest zielona. Po drugiej stronie drogi mamy winorośl. Dwa bardzo ważne miejscowe szczepy. Biały żilawka i czerwony blatina. Tradycja uprawy winorośli ma tutaj 2000 lat. Nawet przez Turków nie była przerwana. Miejscowi po prostu zawsze uprawiali winorośl i zawsze robili z niego wino. Tu mamy charakterystyczne winne pergole, zresztą myślę, że widzicie, jakie wielkie kiście winorośli z nich zwisają. No ale mamy coś jeszcze. Coś, co najlepiej smakuje schłodzone po długim, upalnym dniu. Mamy tutaj mianowicie najsłodsze na świecie arbuzy. Kawałek dalej rosną melony. Zaraz obok rośnie rasztika, czyli taka kapusta, która nie zawiązuje główek. Słuchajcie, to jest ile raptem? 50 metrów wokół. A tam już góry, tam już makia śródziemnomorska, tam kamień i tam pustka. Kilkaset metrów dalej moje czujne oko dostrzegło coś, wobec czego nie mogłem pozostać obojętnym. Mianowicie sad brzoskwiniowy. Zobaczcie, jakie cudo. Kiedy tutaj staje się przy drodze, gdzie te owoce sprzedają, a są one naprawdę tanie, i wda się w rozmowę ze sprzedawcami, to skarżą się. Mówili, że kiedyś wszystko to szło do Dalmacji, do Dubrownika, że to był kiedyś ogromny rynek zbytu, cała Jugosławia, a teraz no, oni sami nie są w stanie tego zjeść. No więc się spytałem takiego pana, no a to po co była ta wojna? Na co on wzruszył ramionami i powiedział, no właśnie, po co była ta wojna? Dojeżdżamy powoli do Dalmacji. Do granicy zostało nam mniej więcej 40 kilometrów. Te rozlewiska to Hutowo Blato, zresztą bardzo ciekawy park przyrody. To jest miejsce, gdzie zimuje wiele ptaków. To znaczy takie, które nie przenoszą się do Afryki, przylatują tutaj, bo ta woda jest płytka, no i tutaj jest znacznie cieplej niż w głębi kontynentu. Zatrzymałem się przy drodze nie tylko z powodów przyrodniczych ptasich, ale również, by pokazać Wam to, co jest po drugiej stronie drogi. Zobaczcie, jeśli jest wielka sterta słomy, to oznacza, że przechowywują tutaj arbuzy. Dlaczego w słomie? No dlatego, że słoma jest idealnym
izolatorem. Gdyby one leżały na słońcu w takiej masie, no to po prostu by skisły. A po co one tu leżą? No właśnie po to, by sobie je kupić. Kilogram arbuza tutaj kosztuje mniej więcej 60 groszy. A oprócz arbuzów mamy również rakiję, mamy miody, mamy wino, mamy melony, mamy owoce. Wszystko z tych sadów, wszystko hercegowińskie. Moi drodzy, miejscowość Neum, która była początkiem, a zarazem jest końcem naszej bośniackiej eskapady. To jedyny skrawek Bośni i Hercegowiny, która ma dostęp do morza. Już niedługo otworzą ten widoczny w tle most. Most zbudowany przez Chińczyków, który będzie łączył dwie części Chorwacji. Będzie szedł na Pelieszac, który rysuje się w tle, a następnie drogą będzie można dojechać do Dubrownika. Mam w tym miejscu gorący apel. Jak już będziecie gnali na południe również tym mostem, to nie zapominajcie, że można będzie pojechać prosto. Nie zapominajcie o Bośni i Hercegowinie. Ja jadę tam, do siebie, na Pelieszac i jeszcze się nie żegnamy. Widzieliście, co tutaj leży na straganach, więc chciałem wam teraz pokazać bardzo proste danie z podstawowych jarzynowych rzeczy. Zatem mamy te miejscowe wielkie pomidory, które sparzyłem wrzątkiem i obrałem ze skórki. Mamy czosnek, mamy bakłażany, mamy cebulę pokrojoną w półplasterki, mamy natkę pietruszki, 2 cytryny, no i to wszystko plus przyprawy zmieni się w coś ekstra. Od czego trzeba zacząć? Trzeba zacząć od zagotowania wrzątku, od osolenia tego wrzątku i od wciśnięcia tutaj soku z cytryny. Myślę, że 2 cytryny wystarczą w zupełności. Po co? No dla smaku, ale również po to, że w tym będą gotowane bakłażany przecięte, a bakłażany ciemnieją. Dobra, wszystko wam za chwilę wyjaśnię. Na razie spieszymy się. Teraz rzecz, która wymaga pewnego pośpiechu. Otóż przecinamy bakłażana na pół wzdłuż. Dlaczego pośpiech? Dlatego, że bakłażan zaraz we wnętrzu ściemnieje. A tak wkładamy go przecięciem do dołu, do wody, która jest zakwaszona, do wody, która jest osolona i w ten sposób ściemnieć nie powinien, a dodatkowo będzie się gotował. Piękne, cudowne bakłażany niech się gotują tutaj przez kwadrans. Tak właśnie ułożone, najlepiej pod przykryciem. Obgotowane bakłażany wyjmujemy na deskę, na papier. One muszą pozbyć się nadmiaru wody. Tak, już są miękkie, a jeszcze będą w piecu. Zobaczcie, nie ściemniały. Takie właśnie powinny być. Tą stroną naciętą do dołu. Niech sobie tutaj z wody odciekają. Oczywiście możemy im trochę pomóc. Tego ręcznika jest nieco więcej, zatem zaraz go założymy. I właśnie tak. Jaki jest problem z bakłażanami, kiedy robimy je my, czyli nacja, która nie jest wcale bardzo bakłażanowa? Otóż no one są albo gorzkie, albo twarde, albo kompletnie ściemniałe. Są oczywiście różne sposoby, by się tej goryczki pozbyć. Na przykład trzyma się je na sicie, najpierw posolone, pokrojone, one puszczają wodę. Wstępna obróbka ich w zasadzie jest konieczna, ale kiedy się je smaży, to one piją niezwykłą ilość tłuszczu, a tak zmiękły, wody się pozbędziemy, wszystko jest gotowe. Teraz zmieniamy garnek. Proszę tutaj się nie wygłupiać. Kończy się gaz. Nie teraz, nie teraz. Nie, to chyba tylko coś z palnikiem. Zmieniamy palnik, bo tu jest gaz. No, widzicie? Tutaj nie ma gazu rurami idącego. Wszyscy używają takowych butli z gazem. Ten palnik wystarczy. Oliwa.
I teraz na tej oliwie najpierw szklimy cebulę. Dużo cebuli, tak właśnie pokrojonej. Spróbuję reanimować ten palnik. Dobra, działa. Niech się szkli. Skoro mamy teraz trochę czasu, to zróbmy sobie posypkę. To jest rzecz, która będzie na samym końcu używana, ale można przygotować ją już teraz. Czyli mamy suchą bułkę. Suchą jak pieprz, niemal. Wkładamy tę bułkę do blendera, tudzież malaksera. Dorzucamy tutaj kilka ząbków czosnku. Dodajemy tutaj multum natki pietruszki. Polewamy to wszystko odrobiną oliwy. To jeszcze będzie solone na samym końcu, ale na razie musimy to zmiksować. No więc kowboju do dzieła. Była taka debilna komedia, pamiętam, w czasach mojego dzieciństwa. Skoro cebula zrobiła się wiotka i gibka, zżółkła, ale się nie zezłociła, to dodajemy tutaj pomidory. No po prostu ręcznie wkrawujemy je, szybciej się rozpadną, a przy okazji ten twardy kawałek zostanie nam w łapach i jego można odłożyć. Już jest płyn, teraz już się nie przypali. Kluczowe tutaj są przyprawy. No oczywiście sól to jest rzecz jasna zupełnie, ale cynamon mielony jest ważny. Niedużo, to nie jest szarlotka. Pomidory i cynamon to jest świetne połączenie. Grecy o tym wiedzą. Oni do swoich pomidorowych sosów dodają zawsze trochę cynamonu. Musaka ma cynamon. Także cynamon po pierwsze. Po drugie papryka. Słodka papryka, ale papryka wędzona. Po to, żeby trochę tej słodyczy pomidorowej przełamać, żeby tę słodycz przełamać. Dobra, no i teraz coś ostrego, mianowicie 2 papryczki peperoncini. Niewielkie, ostre maleństwa. I co teraz? I teraz już tylko jedna rzecz, moi drodzy. Przejdźmy tutaj, gdzie są bakłażany. One ostygły. I teraz bierzemy łyżkę. Możemy nadmiar tych pestek usunąć, jeśli jesteśmy bardzo skrupulatni, ale chodzi głównie o to, by pozbyć się nieco tego miąższu, który dodajemy do środka. Nawet nie trzeba go przesiekiwać, gdyż on się tam i tak rozpadnie. O, zobaczcie, jak to wychodzi. Bakłażany mają specyficzną konsystencję. Były kiedyś nazywane mięsem dla ubogich. No, żyjemy w takich czasach, że mięso bywa tańsze od jarzyn z przemysłowej hodowli. No więc to już nie jest mięso dla ubogich. To jest coś dla świadomych konsumentów. Sos odparował, więc jest gęsty, pomidory się rozpadły, cebula nie. Jeśli będziecie to robić z pomidorów nie tak słodkich jak tutaj, to możecie jeszcze szczyptę cukru dodać. W każdym razie to tyle. Teraz ostatnia rzecz przed włożeniem do pieca. Trochę oliwy na dno i układamy bakłażany tutaj, tak rozsmarowywując oliwę jednocześnie. No i co dalej? Domyślacie się pewnie. Teraz będziemy napełniać je farszem. Co nie wejdzie do środka, ułożymy obok. Ale postaramy się jak najwięcej do bakłażanów zmieścić. Jest taka potrawa w kuchni tureckiej, która nazywa się imam baildi.
czyli imam pochwalił, ale to są bakłażany w podobnym sosie, lecz z mielonym mięsem, najlepiej z mieloną jagnięciną. To jest wersja wege. Słuchajcie, jakby najlepszy planista miał nad tym piecze, to lepiej by ilości sosu nie zaplanował, gdyż tu już nie ma nic i wszystko jest w środku. I teraz ta posypka. Ja tylko nie pokazywałem wam tego, że ją posoliłem, więc pamiętajcie, tutaj jest również sól. I teraz pokrywamy to posypką i pokryte wstawiamy do pieca na mniej więcej 40 minut. To można jeść na gorąco, a można to również jeść na zimno. Zważywszy na temperaturę, która jest na zewnątrz, chyba zjemy to na zimno. W każdym razie nic więcej poza pieczeniem. Ale piękne danie wyszło. Można jeść je również na zimno. Ono jest w tej chwili letnie. Ale zawsze, jeśli nie wstawimy go na długo do lodówki, to to, co jest tutaj na wierzchu, czyli coś, co anglosasi określiliby mianem crust, pozostanie chrupiące. Czyli właśnie ta mieszanina czosnku, pietruszki, bułki oraz oliwy. Rzecz jest zwarta, rzecz jest bardzo esencjonalna i powiadam wam, że jest wyborna. Bakłażany to jest rzecz mało u nas doceniana, a wystarczy tylko właściwie takie bakłażany przygotować, by zrobić coś, co robią i tutaj. To niezwykłe, jak ten turecki ślad pozostał w dalszym ciągu na hercegowińskich talerzach, ale i tutaj dalmatyjskich, bo przecież choć Dalmacja nie była pod turecką okupacją, to z Turcją graniczyła, ale też Włochy są po drugiej stronie morza, a Włosi również wiedzą, co z bakłażanami się robi. Jeśli nigdy nie próbowaliście cynamonu w sosie pomidorowym, to wam to gorąco polecam. Delikatnie pikantne, po prostu wyśmienite. No i obowiązkowy gemiszt do popicia. Mam nadzieję, że ta podróż przez Hercegowinę i dla was okaże się inspirująca. Nawet jeśli tu nie przyjedziecie, chociaż warto, znaczy nie tu, bo ja już jak wiecie w Dalmacji, tam kawałek stąd, to wystarczy, że zrobicie coś takiego. To przywoła wam wspomnienie gorącego południowego lata.